Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu WM Talks, w którym rozmawiamy na tematy technologiczne i biznesowe związane z branżą IT. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Webmakers Talks. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Brandinaju. Ja jestem Szymon Kubala i mam tą przyjemność poprowadzić podcast w firmie Webmakers. Ze mną dzisiaj jest... Przedstaw się, Szymon. Szymon Kania, CEO Webmakers. Okej, i Damian Maślanka, CTO Webmakers. super. Chciałbym zacząć tak naprawdę ten podcast od zapytania tak naprawdę, czym jest Brandinaj i co on ma wspólnego z marką Webmakers, bo to jest w sumie nowy produkt jakiś na rynku, który promujecie też marką swoją Webmakers, natomiast chciałbym usłyszeć od Was, z czym to się je, jak to wygląda, skąd w ogóle pomysł. Dokładnie tak jak powiedziałeś, Brandinaj to nowy projekt Webmakers. Jest to narzędzie analityczne, które pozwala śledzić widoczność Twojej marki w świecie AI wśród LLM-ów. Pozwala sprawdzić, co LLM-y mówią o Twojej marce, jak przedstawiają tą markę innym, którzy pytają o Twoją markę. Lubię porównać to narzędzie do czegoś w rodzaju Google Analytics połączone z Google Trends, tylko że w świecie nie klasycznego wyszukiwania, organicznego ruchu z wyszukiwarek, a właśnie w świecie LLM-ów takich jak ChatGPT, Gemini, DeepSeek czy Perplexity. Coraz częściej w ogóle zauważamy, że ludzie idą raczej w stronę sztucznej inteligencji, wyszukiwania wszystkiego przez sztucznej inteligencji, dlatego w ogóle powstał ten pomysł, bo sama idea jest bardzo fajna, ciekawa, natomiast chciałbym zobaczyć i usłyszeć od Was, co Wami kierowało, jaki problem chcieliście rozwiązać, albo skąd w ogóle pomysł na to. Dokładnie tak jak właśnie mówisz, tutaj tak naprawdę były dwie przesłanki, które zmotywowały nas do zbudowania takiego narzędzia. Pierwsze to sami zauważyliśmy, że coraz więcej wejść na naszą stronę firmową jest skierowane właśnie z ChatGPT, czy z Perplexity, czy też z innych modeli. Więc była to dla nas wskazówka, że z każdym miesiącem mamy coraz więcej tego ruchu, zaczęły się też pojawiać pierwsze lidy. A druga, to właśnie taka bardziej, można powiedzieć, obserwacja prywatna, gdzie ja sam zacząłem się łapać na tym, że coraz mniej zaczynam wyszukiwać w wyszukiwarkach takich standardowych, a coraz bardziej konsultuję wszelkie wyszukiwania z asystentami typu właśnie ChatGPT czy Perplexity, że one mi dostarczają bardziej wartościowej wiedzy, informacji i bardziej takie, można powiedzieć, skondensowanej niż jest to pokazywane w zwykłej wyszukiwarce Google. Tutaj jeszcze tylko tak dopowiem, że właśnie to nie tylko, można powiedzieć, takie moje prywatne podwórko, tylko zacząłem też to obserwować wśród znajomych, wśród też osób biznesowych, że ogólnie nasila się taki trend, że coraz więcej osób zaczyna iść w kierunku właśnie rozmowy z asystentem AI, aniżeli właśnie korzystać z tradycyjnego wyszukiwania. I tutaj jeszcze tylko dopowiem, że to też ma odzwierciedlenie w tym, że samo Google też zaczęło coś w tym temacie robić. Nie bez powodu się pojawiło AI Overview, którego wcześniej nie było, gdzie zamiast wyników na pierwszym miejscu pojawia się taka wzmianka wygenerowana przez AI. Bo tak naprawdę do tej pory, z tego co ja kojarzę, jeżeli chodzi o Google Analyticsa, to jest narzędzie stricte skrojone dla profesjonalistów, dla osób, które w ogóle wiedzą, o co chodzi, niż raczej dla laików, ale do tego sobie za chwilę przejdziemy. Dodam do tego, co powiedział Damian, że naszym zdaniem nadchodzi całkowita rewolucja w zakresie wyszukiwania, której już się nie da zatrzymać. Tutaj mogę się powołać na w ogóle fajne i ciekawe statystyki, predykcje, które zrobił Semrush. Na razie, jeżeli spojrzymy na twarde liczby, na twarde dane, to te statystyki nie są jakieś bardzo zadziwiające, jeśli chodzi o ten rok, bo na razie dalej króluje klasyczne wyszukiwanie, jeśli chodzi o cały rynek. Blisko 96-97% to jest wyszukiwanie w tradycyjnych wyszukiwarkach, a 3-4% w LLM-ach, ale według predykcji już w 2027 roku, czyli mówimy o czasie zaledwie za 2 lata, te wyniki się zrównają. Połowa ruchu będzie z LLM-ów, połowa ruchu będzie z
tradycyjnych wyszukiwarek. Co ciekawe, w kolejnym roku, w 2028, proporcje się odwrócą. 3/4 ruchu będzie pochodziło z AI, a w jeszcze kolejnym roku, w 2029, wręcz już dojdzie do marginalizacji standardowych wyszukiwarek, bo przewiduje się, że około 13% to będzie ruch z tradycyjnych wyszukiwarek, resztę będzie generował AI. Faktycznie jest to rewolucja. Chciałbym jeszcze tylko dopytać, żeby też widzowie usłyszeli, skąd jest te badanie, jaka firma Semrush przeprowadził tego typu badanie, a co by nie mówić, no Semrush jest dużym autorytetem na rynku SEO, czyli de facto na rynku tradycyjnych wyszukiwarek i sam Semrush podaje statystyki w takiej formie właśnie tutaj dla tego zmieniającego się trendu i tego wyszukiwania poprzez AI. No dobra, w takim razie mamy ten zmieniający się trend, mamy trochę już tutaj podwórkowe wyszukiwanie przy pomocy sztucznej inteligencji i widzimy po prostu wszyscy chyba, że jakby idziemy takim pędem w stronę AI, wyszukiwania i w tym kierunku. W takim razie mam takie pytanie, czy Brandinai wspiera użytkowników takich, powiedzmy, typowych zjadaczy chleba, czy to jest raczej narzędzie dla profesjonalistów w swojej dziedzinie, czyli na przykład dla osób, które zajmują się stricte SEO? Jak to wygląda? Każdy może skorzystać z tego narzędzia, tylko wiadomo, największą wartość to narzędzie przynosi ludziom, którzy wiedzą, jak tą wiedzę dalej wykorzystać. To jest bardzo podobnie z Google Analytics. No, ciężko znaleźć osobę gdzieś w biznesie, no już nie mówię w branży, w biznesie, która nie zna Google Analytics. Teraz jeżeli chodzi o osoby, które faktycznie z tego korzystają, potrafią dobrze przeanalizować i wykorzystać wiedzę, którą daje właściwie przeanalizowane statystyki w Google Analyticsie, jest tak naprawdę mały procent. To są firmy, które mają dział marketingu, który jest w stanie tą wiedzę dobrze wykorzystać, firmy, gdzie jest powiedzmy ktoś, kto jest zajawkowiczem marketingowym lub właśnie specjaliści tego typu jak, nie wiem, agencje właśnie SEO i podobnie jest z Brandinaiem. To jest narzędzie analityczne, które daje Ci bardzo dużo przydatnej, cennej wiedzy. To, czy tą wiedzę wykorzystasz, czy będziesz tylko po prostu przeglądał, analizował wykresy, choć też ciekawostka, wśród funkcjonalności jest opcja, gdzie AI dla Ciebie analizuje te wykresy, czyli nawet nie musisz osobiście ich analizować, tylko dostajesz podaną na tacy analizę tych danych. No ale jak to wykorzystasz dalej, zależy od Ciebie. Będą firmy, które to oczywiście wykorzystają i szybko zaczną się pojawiać wysoko w LLM-ach. Będą firmy, które będą obserwowały wykresy i na tym się jakby tutaj te działania skończą. No z takimi podsumowaniami AI-owymi to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo tak naprawdę teraz ze względu właśnie na to, że mamy tego AI, który nam pozwala na analizę treści, to pojawia się jak grzybów po deszczu specjalistów, którzy teraz już wiedzą, jak korzystać z danych w Google Analyticsie. No ale jeżeli takie coś pojawia się w Brandinaiu, no to z siłą rzeczy ten próg wejścia jest zdecydowanie niższy. Dobra, to może tak zapytam trochę w inną stronę. Powiedzcie mi, jaka jest najważniejsza funkcja według Was, która sprawdza się w Brandinaiu, albo którą po prostu klienci wchodzą, otwierają i mówią, o, super. Przede wszystkim śledzenie promptów. W tej chwili możemy sobie zdefiniować prompty, pod którymi chcemy śledzić naszą firmę, czyli nie wiem, w naszym na przykład przypadku to dotyczyło nas software house'ów, na przykład jakie są najbardziej takie polecane w Polsce, polecane w naszym rejonie przykładowo. No i każdego dnia narzędzie po prostu sprawdza odpowiedzi, jakie generują LLM-y. Tutaj taka ciekawostka, że te odpowiedzi nie zawsze są takie same, co też często pada taki zarzut, że nie do końca warto monitorować te LLM-y, bo one za każdym razem zwracają inne wyniki. No tutaj mamy trochę inne obserwacje. System do tej pory jak zarejestrował już, można powiedzieć, kilkadziesiąt tysięcy różnych wzmianek, no to widzimy, że one jednak są stałe, jeżeli chodzi o takie topowe pozycje. Wiadomo, że jeżeli tam firma gdzieś jest, jej wzmianka jest gdzieś niżej, no to LLM sobie dobiera, żeby za każdym razem jakaś była inna, ale trend pokazuje, że po prostu te top 8, top 10 firm polecanych przez LLM-y to kształtuje się gdzieś tam w okolicach 80 czy nawet 90% stałości wyników. Więc no to jest taki najważniejszy, można powiedzieć, feature, który pozwala dzień po dniu badać
jakie firmy są rekomendowane pod danymi promptami, no i też jaka pozycja naszej firmy pod tym promptem jest. Okej, to teraz tak bardziej łopatologicznie, może na jakimś przykładzie, jak to wygląda taka praca z Brand.Deni'em krok po kroku? To tutaj możemy właśnie pokazać na przykładzie restauracji na przykład w Krakowie, jak to tutaj wygląda. Sprawdźmy, jak Brand.Deny analizuje widoczność marek w świecie sztucznej inteligencji. Wpiszmy zapytanie najlepsze restauracje w Krakowie i zobaczmy, które miejsca są dziś najbardziej widoczne w odpowiedziach modeli AI. W kilka sekund Brand.Deny pokazuje analizę widoczności marek w najważniejszych modelach językowych ChatGPT, Perplexity, Gemini i DeepSeek. Dzięki temu od razu wiesz, które marki dominują w odpowiedziach AI. Brand.Deny pozwala porównać widoczność wielu marek jednocześnie. Widzisz, kto wygrywa walkę o uwagę algorytmów i kto jest niemal niewidoczny. To konkretne dane, które pokazują Twoją realną pozycję w świecie AI. Brand.Deny nie kończy się na liczbach. Pokazuje też kontekst, w jakim modele AI wspominają Twoją markę. Możesz sprawdzić, jak opisywane są Twoje usługi. Neutralnie, pozytywnie, a może z przewagą konkurencji. Na podstawie analizy Brand.Deny tworzy szczegółowe insighty, trendy widoczności, udział w konwersjach, dynamikę zmian. Dzięki temu widzisz, jak Twoja marka rośnie lub traci w czasie. W takim razie mam jeszcze takie krótkie, w sumie 2-3 pytanka, zanim sobie zaczniemy tutaj kończyć. Jaki jest planowany rozwój, jaka jest przyszłość tak naprawdę dla Brand.Deny'a? Jakie macie plany na rozwój tej aplikacji, jakąś roadmapę krótką może i oczywiście to, jak wy predykujecie wykorzystanie Brand.Deny'a i jego nie tyle co skuteczność, co po prostu wartość rynkową w najbliższych latach. Pewno plany mamy szerokie, ale to Damian, najpierw myślę, że ty możesz trochę opowiedzieć o części rzeczy, bo no nie wszystko na pewno chcemy zdradzać na tym etapie. Plany są bardzo szerokie, jeśli chodzi o taką dalszą rozbudowę, że wręcz z narzędzia analitycznego Brand.Deny stanie się czymś więcej, ale tak jak mówię, nie wszystko na pewno dzisiaj zdradzimy, bo wszystko jest jakby w trakcie tutaj i prac koncepcyjnych, i prac badawczych, no i całego developmentu. Przede wszystkim taki pierwszy feature, który niedługo pojawi się w Brand.Deny AI, to będzie analizator stron, czy ogólnie firm, że każdy, kto będzie śledził swoją firmę w Brand.Deny AI, będzie też jednocześnie dostało takie analizy, co zrobić, żeby ta strona, oficjalna strona danej firmy wyżej po prostu rankowała. Ale mówimy tutaj stricte już o takich technicznych kwestiach, nie? Bo ogólnie wiadomo, tutaj analityka wskazuje, gdzie na przykład umieścić linki źródłowe i tak dalej, a tu będzie tak, można powiedzieć, bardziej od strony technicznej, czyli jakie zmiany wprowadzić na stronie, czy po prostu o co zadbać, żeby nasza strona była lepiej widziana przez LLM-y, jaką bazę wiedzy zbudować, żeby też te dane były zaciągane, i dzięki temu po prostu tak jakby nauczyć model, że warto, żeby nasza firma w tym momencie była rekomendowana. Czyli powiedzmy jako, nie wiem, właściciel restauracji, ja bym mógł z takimi danymi iść do jakiegoś software house'u i oni będą wiedzieli, o co chodzi? Tak, dokładnie o coś takiego chodzi, że tak jak mamy analizy, wszelakie analizy SEO, gdzie też agencje SEO dają wytyczne, co należy wprowadzić na stronie www, żeby ona była lepiej pozycjonowana, no to po prostu tu będzie podobna analiza, tylko dotycząca stricte właśnie LLM-ów. Okej. Chciałeś powiedzieć coś na temat tych szerszych planów, ale tutaj nie do końca wszystko zdradzać, natomiast może rzucisz chociaż trochę światła na przyszłość. To dodam jeszcze do tego właśnie, co powiedział Damian, też taki ciekawy kierunek, ciekawą funkcjonalność, którą w tej chwili budujemy, będzie przede wszystkim przydatna dla wszystkich agencji SEO, agencji marketingowych, które będą korzystały z tego narzędzia, żeby śledzić marki klientów, śledzić efekty często swojej pracy, bo tutaj też rynek się zmienia i agencje SEO idą w kierunku pozycjonowania właśnie wśród LLM-ów i to też będzie trend, który z każdym miesiącem się będzie nasilał i coraz więcej agencji będzie się też tym zajmowało. Brand.Deny będzie dla nich narzędziem, które zapewni im zautomatyzowane raportowanie do klientów. Jesteśmy na etapie tworzenia takiej funkcjonalności, która da agencjom taki kreator raportu, że w zależności od tego, jak będą chcieli przedstawiać te dane, to będą mogli sobie skonfigurować tego typu raport, on będzie obrędowany przez ich agencję i będzie mógł być automatycznie wysyłany do klientów w cykliczny sposób, po to, żeby ułatwić pracę takim agencjom, że cała analityka i raportowanie do klienta zostanie
zostanie tutaj zautomatyzowane praktycznie w 100%. To będzie kwestia jednej dobrej konfiguracji, no i później nie musimy do tego klienta raportować, nie musimy się z nim dzwaniać, pokazywać mu tego, tylko on dostanie po prostu ładnie przygotowany raport i co jest ważne, właśnie skustomizowany przez tą agencję, dostosowany do jej podejścia, do tego, co chcą pokazać, no i już pomijam tą kwestię właśnie całego brandingu raportu przez daną agencję. No tu właśnie tak a propos tych dalekich planów, wiadomo, nie chcemy tak naprawdę przedstawiać, jakie konkretnie mamy pomysły, po prostu chcemy to najpierw zrealizować i później pokazać, ale generalnie chodzi o to, że chcemy trochę z Branding AI zamienić tą proporcję, że z takiego systemu typowo analitycznego przekształcić go, można powiedzieć, w taki bardziej potężniejszy kombine, który będzie zawierał więcej mechanizmów, w tym też takich mechanizmów trochę uświadamiających, przekazujących wiedzę właśnie na temat geo i zmieniającego się tutaj trendu wyszukiwania. Wspomniałeś o sformułowaniu typu geo. Jak to się ma do SEO i czym to tak naprawdę jest? Tak, geo to, jeżeli by tak rozwinąć ten skrót, to jest po prostu Generative Engine Optimization i sprowadza się to do tego, tak jak tutaj mamy Search Engine, no to tutaj się opieramy na tych silnikach generatywnych, czyli wszelkie LLM-y, wszelkie asystenty AI i tak dalej. No i to jest cała, można powiedzieć, jaka dziedzina, tak jak SEO, gdzie optymalizujemy, jak mówi ostatni człon tej nazwy Optimization, że po prostu optymalizujemy wszystko, żeby lepiej w tych silnikach występować, no to tutaj robimy to samo, tylko po prostu pod silniki wszelkie generatywne, czyli właśnie LLM-y typu ChatGPT, Perplexity. No i jest to cała taka dziedzina, która po prostu optymalizuje to i zajmuje się tym, żeby po wprowadzeniu tych wszystkich zabiegów nasze strony, nasze produkty rankowały wyżej w tych silnikach. Czyli potem po prostu po takiej robocie, jak ja sobie wpiszę najlepsze restauracje, nie wiem, w Krakowie, no to po prostu będę miał informacje w czacie GPT czy jakimkolwiek innym narzędziu właśnie o mojej restauracji. Tak, i to tu będzie rzutowało to, jak po prostu też sam AI tak naprawdę widzi tą daną firmę, ale też jednocześnie te wszystkie zabiegi, które my wprowadziliśmy gdzieś tam, to można powiedzieć, tak jak w SEO, to jest trochę manipulacja tak naprawdę tym algorytmem, no to tu są cała taka dziedzina, można powiedzieć w cudzysłowie manipulacji, żeby no jednak ten LLM bardziej przychylny był do naszej firmy i wyżej ją przedstawiał wobec naszej konkurencji. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Geo i generalnie całe to wyszukiwanie w AI-u może doprowadzić nawet do przetasowania w wielu branżach na rynku. Tutaj taka ciekawostka. Rozmawiając właśnie z jednym klientem, który od lat tworzy swoją firmę, ma już całkiem sporych rozmiarów jest ta firma. Nie chcę zdradzać tutaj nazwy. Siedzieliśmy na spotkaniu, no i sprawdzamy, co mówią właśnie, co ChatGPT mówi, czy generalnie co LLM-y mówią o jego firmie. No i okazało się, że jego firma praktycznie nie istnieje w tych LLM-ach, gdzie był bardzo zaskoczony, no bo tam powiedzmy w tym obszarze, gdzie on działa, jest raczej dosyć rozpoznawalną marką. Jednocześnie padło pytanie, no to kogo polecają te LLM-y, o kim mówią? No i zaczęliśmy sprawdzać i raz, że polecały albo jakieś bardzo duże korporacje, też się zdarzyło, bo wiadomo, one są mocno widoczne, no ale było bardzo dużo poleceń też malutkich firm. Okazywało się, że to jest taka, nie wiem, jednoosobowa konkurencja albo firmy, które powstały pół roku temu, a jednak w jakiś sposób tutaj te LLM-y je załapały. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację. Jeżeli LLM dalej będzie przychylnie patrzył na tego typu firmę, albo ta firma po prostu skorzysta z takiego narzędzia jak Branding AI, zacznie monitorować swoje pozycje, działać marketingowo nad tym, no to w pewnym momencie będzie otrzymywała ogromną ilość leadów, kiedy ten ruch tutaj z wyszukiwania AI będzie rósł. I jeżeli ta firma dobrze to wykorzysta, poradzi sobie operacyjnie, to może się okazać, że w pół roku, rok osiągnie to samo, co inna firma, która budowała swoją pozycję od wielu lat. No i dosłownie nastąpi przetasowanie na rynku. Także na pewno żyjemy w ciekawych czasach, no ale coś, co warto robić, to przynajmniej wiedzieć, gdzie to wszystko zmierza, gdzie zmierza ta widoczność naszej marki, czy LLM-y w ogóle mówią o naszej marce, czy rośniemy w tych wynikach, czy spadamy. No, dlatego warto skorzystać z takiego narzędzia jak Branding AI, no i po prostu dobrze wykorzystać tą wiedzę, tak żeby na tym potencjalnym przetasowaniu rynku zwyciężyć, a nie wyjść tak naprawdę na tarczy. I dokładnie to, co też powiedział Szymon, to znajdziecie na naszym blogu w Branding AI. Jest dokładnie taki artykuł, który trochę pokazuje, można powiedzieć, jaką upiorną,
czy też utopijną wizję właśnie, jak to może wyglądać, jeżeli dojdzie do tego przetestowania i że tak naprawdę ci pierwsi mogą przejąć wszystko. Mhm. Kawał technicznej wiedzy tak naprawdę, więc przejdźmy do czegoś lżejszego. To w takim razie jak zacząć? W sensie dwie w sumie kwestie. Po pierwsze jestem kimś, kto ma całkiem daleko do firmy Webmakers, żeby przyjechać i porozmawiać, więc może jakieś spotkania w najbliższym czasie, na których bylibyście w stanie zaprezentować to narzędzie, a drugie, czy po prostu bez wiedzy jakiejkolwiek mogę wejść w to narzędzie i rozpocząć na nim pracę. To pierwsza kwestia, jak zacząć? Odezwać się na LinkedInie do mnie lub do Damiana. Jeżeli ktoś się odezwie i powoła się tutaj na podcast, na pewno zaproponujemy jakiś prezent w postaci właśnie darmowego konta premium do przetestowania, jakiegoś spersonalizowanego onboardingu. Pomożemy po prostu skorzystać z narzędzia tutaj dla naszych słuchaczy. Super. Czy są jakieś plany na prezentacje w najbliższym czasie narzędzia na jakichś konferencjach albo gdziekolwiek? Tak, teraz będzie można nas spotkać tak naprawdę w przyszłym tygodniu podczas AIBY w Katowicach, która zaczyna się właśnie 7 października. Później pojawimy się 29 października na AI Miners również w Katowicach. Będziemy także obecni 29 i 30 października na I Love Marketing w Poznaniu. Także zapraszamy. Będzie tam nasze stoisko, będzie można z nami porozmawiać, będzie można zobaczyć narzędzie. Pomożemy zrobić onboarding na takim spotkaniu face to face, no a też przewidujemy kilka ciekawych niespodzianek, także warto na pewno podczas tych wydarzeń nas znaleźć. Okej, dzięki wielkie panowie. To by było na tyle w kolejnym odcinku Webmakers Talks i widzimy się za 2 tygodnie. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Po więcej interesujących treści zapraszamy na naszego bloga, który znajdziecie na stronie www.webmakers.expert.